Już od jakiegoś czasu dostajemy zmienione nagrody Wizard Vault, a patrząc na to, jak wiele osób pyta mnie, co z tego wszystkiego jest cenne, postanowiłem nagrać ten oto film. Także pogadamy dzisiaj o tym, co warto wybierać z Wizard Vaulta i dlaczego. Serdecznie zapraszam. Jednak zanim zaczniemy, warto powiedzieć, że jesteście w stanie wybierać, jakie misje będziecie dostawać. Czy to będzie PvE, PvP czy WVW. Możecie to zmiksować lub zostawić w jednym trybie gry. Warto to wybrać, jeśli jeszcze tego nie robiliście. Okej, zatem pierwsza sekcja, czyli skiny. Ta sekcja jest całkowicie zależna od waszego gustu. Jeśli jakiś skin wam się podoba, jak najbardziej możecie go sobie kupić. Są to tylko przedmioty kosmetyczne. Warto wspomnieć, że czasami arena daje tam przedmioty odblokowujące specjalne kolekcje na bronię Ascended. Co warto wspomnieć, nie musicie skinów wybierać w pierwszej czy drugiej kolejności. Wszystkie przedmioty z tej sekcji przechodzą do zakładki Legacy, także nigdy nie stracicie do nich dostępu. Dlatego też tej sekcji nie będziemy jakoś szczególnie omawiać. Dobrze, przechodzimy więc do pierwszego rzędu nagród, w którym znajduje się Legendary Weapon Starter Key, Wizard Ascended Armor oraz Weapon Chest, Black Lion Chest Key oraz Lesser Essence of Gold. No i teraz porozmawiajmy sobie, co czym jest. Legendary Starter. Jeśli chcecie zrobić legendy, dostajecie tam wybrany prekursor oraz kilka giftów. Nie daje wam to z automatu legendy, ale zabiera część pracy. Armor oraz Weapon Chest. Jeśli jesteście nowymi graczami, warto zainteresować się tymi dwoma chestami. Pozwalają wam one na uzupełnienie waszej postaci o Ascended przedmioty. Jeśli jesteście ciekawi, jak się girować, zapraszam do dedykowanego filmu, w którym mówię o tym trochę więcej. Black Lion Chest Key. I tutaj sprawa wygląda inaczej, ponieważ klucze możecie farmić jeden tygodniowo, jeśli chcemy zrobić to najszybciej bez niepotrzebnego wbijania poziomów. Dodatkowo nie gwarantuje wam on dobrej nagrody. Czy warto go kupić? Tak, ale nie w pierwszej kolejności. Na początku kupcie najbardziej potrzebne dla was przedmioty, a w okolicy końca owy klucz. Lesser Essence of Gold. Tego nie warto kupować, zysk jest marginalny. Idziemy do kolejnego rzędu, w którym znajduje się Transmutation Charge, Revive Orb, Metabolic Primer, Utility Primer, Black Lion Salvage Kit. Transmuty bardzo łatwo farmi się z WVW. Dostaje się z achievementów, ogólnie zdobywa je się na potęgę, więc osobiście nie jestem zwolennikiem zakupu tych przedmiotów. Revive Orb, nie ma sensu za bardzo kupować. Metabolic oraz Utility Primer są to przedmioty, które zapewniają przedłużone użycie przedmiotów zwiększających statystyki, takich jak na przykład jedzenie. Czy warto? W teorii tak. Jeśli rajdujecie, są to przydatne przedmioty, ale lekko słabsze wersje, ponieważ gwarantujące mniej godzin działania, można spokojnie craftować, o ile kupicie Garden Plot Deed. Dodatkowo od ostatnich aktualizacji w Aerodromie można kupić dość drogie, ale nieskończone primery, które za użycie zabierają Magnetite Shardy. Więc czy warto? Moim zdaniem nie. W tym momencie jest tak wiele opcji zdobywania primerów, nawet zakupu tych premium po prostu w inny sposób, że ten wybór nie wydaje się aż tak bardzo atrakcyjny. Black Lion Salvage Kit nie polecam, chyba że chcecie rozwalić przedmiot i mieć 100% szans na wyjęcie przedmiotu. Oczywiście infuzja w to się nie wlicza. Przechodzimy więc do kolejnego rzędu, w którym mamy Upgrade Extractor, Black Lion Mastery Coffer, Bug Slot Expansion, Build Storage Expansion, Build Template Expansion. A więc tak, Upgrade Extractor nie ma sensu kupować, ponieważ przydatny jest w bardzo konkretnych przypadkach. Mastery Coffer są to mikstury dające wam expa do konkretnych masterek z różnych dodatków. Dobrze, ale czy warto? Moim zdaniem średnio. Wystarczy użyć boosterów, czy to z Guildhalla, o ile macie gildię, czy z jakichś tortów bądź jedzenia i iść na mapę, wbijać wydarzenia i doświadczenie samo wpada. Kiedyś faktycznie ten przedmiot miał sens, żeby go kupić i sprzedać. Dziś po nerfie jego ceny nie warto się tym zajmować. Bug Slot Expansion jest to dodanie miejsca na kolejną torbę na wybraną przez was postać, więc tak, warto to kupić i dać na postać, na której gracie. Build Storage Expansion oraz Template Expansion. Storage jest na konto, a Template na postać, więc jeśli brakuje wam miejsca, moim zdaniem lepiej kupić Storage. Idziemy do kolejnego rzędu, który posiada Mystic Coin, Bag of Coins, torbę z laurami, Lucent Crystal Vault Bag oraz Tome of Knowledge. Co z tego warto wybrać? Mystic Coin? Oczywiście, że warto. Nie dość, że są cenne same w sobie i można je sprzedać, tak są też przydatne przy wielu craftach, w tym i legend. Bag of Coins? Łatwa kasa, warto kupić.
Torba z laurami. Również warto, jest to źródło dodatkowej waluty laur, za które można kupić ascendety, skiny czy materiały, które mogą iść na craft lub gold. Centy można z nich zarobić, jednak jest to dość marginalny zarobek, więc skip. No i Tome of Knowledge, czyli wbijanie poziomów. Te książki także dropią, czy to z PvP, czy WVW, także nie widzę sensu ich kupować. No i ostatni rząd to Vision Crystal, Mystic Clover, Obsidian Shard, Wizard Box of Crafting Materials oraz Legendary Essence of Luck. Vision Crystal można je stworzyć i kupić u Lyra w Wizard Tower, więc średnio polecam je kupować. Mystic Clover warto kupić, tym bardziej jeżeli macie w planach craft legendarek. Obsidian Shardy nie polecam kupować, są inne sposoby na ich zdobywanie. Wizard Box to może być fajna opcja na wydawanie nadmiaru acclaimów po wykupieniu wszystkiego lepszego. Legendary Essence of Luck nie jest to zakup pierwszej potrzeby. Dobrze, przeszliśmy przez wszystkie przedmioty, ale ostatecznie co wybrać i w jakiej kolejności? Teraz powiem, co ja kupuję, kolejność może być u Was różna. Mystic Coiny, potem Bag of Coins, torby z laurami, Bag Expansion, Mystic Clover, Black Lion Key, Legendary Weapon Starter Key, następnie o ile nic się nie zmieni, wydaję wszystko na torbę z materiałami, czyli Wizard Boxa. Oczywiście ja już nie potrzebuję kupowania zbroi, więc jeśli jesteś nowym graczem, warto zastanowić się nad wciśnięciem gdzieś takowego zakupu. I to tyle jeśli chodzi o Wizard Volta. Dajcie łapkę w górę, suba, by kanał mógł się rozwijać, a jeśli chcecie kupić dodatek do Guild Warsa 2 lub Guild Warsa 1 lub chcecie założyć nowe konto w GW2, zapraszam do opisu, gdzie znajduje się link afiliacyjny partnera do zakupu gry oraz założenia konta. Wspiera to moją działalność, także z góry dziękuję. Mówi do Was Sizu, hej.